Weifang, pierwszy dzień. Tak naprawdę nie mieliśmy nagrywać filmu, ale niestety było tyle nowości, tyle rzeczy tutaj się dzieje, że musieliśmy od czegoś zacząć. Zaczynamy w takim razie od największego ciągnika. Ze mną jest Przemek Bartoszewski, wziął mnie z zaskoczenia. Słuchajcie, jak już tu wspomniałem, mamy serię 8000, która nie pojawiała się dotąd w Tarnowie Podgórnym, Tak. ale to jest i w Europie przyszłość. ogólnie, nie? W Europie nie była Też ani nie ma. razu. To jest przyszłość, która nas czeka. Będziemy posilali się, od razu mówię, specyfikacją, ponieważ No nie wiemy nic na razie o tych ciągnikach. my tak naprawdę przyjechaliśmy, to, co zjedliśmy tutaj obiad. widzimy, to co tutaj widzimy na tej pokazówce, na tej specyfikacji, to jest cała nasza wiedza na temat tego ciągnika. Cała nasza wiedza na temat ciągnika. Powiedzmy sobie szczerze, robi wrażenie od razu. Jest to bardzo potężny ciągnik, co się rzuca w oczy, to znaczy mi się rzuca przynajmniej, Tak. że jest skrzynia CVT, dla mnie to było najważniejsze. CVT, no i gdzieś tutaj... Mamy tutaj bliźniaki tak, na no, Trelleborgu, tak, co no też to jest też istotne. takie ogumienie nietypowe, no w Europie bardzo rzadko spotykane. My raczej byśmy tutaj gdzieś założyli, nie wiem, 650 z przodu, 710 z tyłu. Zgadza się. I Prawdopodobnie pewnie będzie też opcja, jak znam życie, to będzie opcja zamówienia albo właśnie na bliźniakach, albo będzie Tak. na pojedynczych oponach. Mamy ogromny obciążnik. tak jak tutaj Są wcześniej tutaj przeliczyliśmy, 22 płyty, tak, po 80, po 80 kg, co daje 1760 kg. Tu jeszcze mamy oczywiście mocowanie do obciążnika, co daje też jakąś dodatkową masę. Też jest Natomiast bardzo tutaj potężny, oficjalnie nie wiemy, ile ona waży. Tutaj sugerując się specyfikacją, moc tego ciągnika to 340 koni, tak jak w sumie sugeruje nam to oznaczenie P3404, czyli 340 koni. I co już wcześniej powiedziałeś, skrzynia CVT, więc no przy tej mocy ciągników już w sumie można powiedzieć, Dla że mnie obowiązek. Tak, obowiązek. Powiedzmy sobie szczerze, na polskim rynku tak, my mieliśmy już pytania z innych rynków, bo rozmawialiśmy oczywiście podczas jakiejś tam kolacji, spotykaliśmy się z dealerami z innych rejonów części nie tylko Europy, ale i świata. Nie na każdy rynek potrzebny jest ciągnik ze skrzynią CVT, natomiast wydaje mi się, że u nas w Polsce, jeśli ktoś kupuje już ciągnik to można powiedzieć, że to jest powyżej już, tych 220 koni, można powiedzieć, musi że być to tą już skrzynią jest CVT. standard jak klimatyzacja w ciągniku w kabinie, nie? tak. Tak, można powiedzieć przy tej mocy. Co jeszcze możemy powiedzieć? No seria 8000, troszeczkę wyglądowo możemy powiedzieć, że John Deere 8R Nie porównywałbym może się T8, akurat, ale jest to bardzo wizualnie, trafna uwaga, jest to bardzo trafna. Nie porównywałbym się, bo to są zupełnie inne marki, Tak. w innych kosztach na pewno. Natomiast podobiznę możemy zobaczyć. Bardzo długi przód. Pewnie niektórzy zauważyli, jest tutaj napisane Lovol i niektórzy będą się zastanawiali, co to będzie. Lovol, Czy Arbos, Aupax? Aupax. No właśnie. I teraz odpowiemy sobie na to pytanie. My jesteśmy oficjalnym dealerem Arbosa Aupaxa. Jeśli takie ciągniki będziemy u nas mieli na stoku, będą to oczywiście Aupaxy. Tak. Bo te ciągniki będą oczywiście wychodziły pewnie w dwóch wersjach. Nie wiem, czy Tak, Lovol będzie... zależy od rynku tak naprawdę, nie? W naszym na pewno Aupax naszym będzie, Aupax, w naszym będzie tak. na pewno Aupax, będziemy go na pewno na początku testowali. Oglądajcie nas, subskrybujcie, bo na pewno będziemy robili z tego filmy i te testy będą przeprowadzone na polach, zanim prawdopodobnie podobnie będzie jak w 7000, Tak. zanim dostaliśmy homologację do ręki, dostaliśmy do testów, ale niczego Wam nie obiecuję, bo my będziemy prowadzili rozmowy. Zresztą tutaj w Chinach teraz w Weifang jesteśmy i to nie jesteśmy w tej chwili przed fabryką. Jesteśmy po prostu przed hotelem, przed którym jest ustawiona cała wystawa Cała oferty gama produktów, można produktów powiedzieć. marki Weichai, właściwie koncernu Weichai. Lovol. I tutaj spotyka się nie 50, nie 100, ale ponad 500 gości z całego świata, gdzie każda delegacja oczywiście wybiera albo po dwie, po trzy osoby. Tak, Nasza delegacja akurat dosyć grubo Pokaźna, się przygotowała, można bo powiedzieć, że pokaźna. 8 osób, jak tam rozmawiałem zarówno z Hiszpanami, czy z Węgrami, Rumunami, nawet Czechami, to jest ta delegacja troszeczkę mniejsza. Dodam jeszcze bardzo ważną, istotną rzecz, która tutaj w tym temacie tej mocy jest. Mianowicie
My mamy mieć wyłączność na ciągniki w Polsce powyżej 140 koni, co wiąże się z tym, że wszelkie 7 tysięcy, dalsza przyszłość 6 tysięcy i 8 tysięcy, to będą ciągniki, które będą sprzedawane pod marką Aupax i głównym importerem, właściwie jedynym importerem będzie firma No. Korbanek, To może- znajdująca się w Tarnowie To Podgórnym. może przejdźmy trochę w koło jeszcze ciągnika, go pokażemy. Możemy przejść wokoło. Ciągnik jest no, pokaźnych rozmiarów, co widać po samym zbiorniku paliwa. Jednostkę napędową już od Tak. razu widzimy, że jest na Weichaiu. Weichaiu. Komputer, filtry, wszystko jest na osprzęcie Weichaia, więc tutaj tak naprawdę będziemy testowali właśnie ten ciągnik z silnikiem, który już z mniejszą pojemnością testujemy w Tarnowie Podgórnym, Tak. co się odbywa praktycznie 2 razy w tygodniu, Tak. może nawet częściej. Silnik już spełnia normy Stage 5, także bez problemu możemy go tutaj do nas do Jeszcze Europy. ten nie, Ten nie, ale natomiast być może homologację na sam silnik mają. Czas pokaże. Natomiast nas nie interesuje Tak. to, my potrzebujemy na cały ciągnik homologację. Co jeszcze jest ciekawe, może to troszeczkę odbiegam od tematu samego ciągnika, natomiast mamy tutaj pług. Do tej pory nie pokazywaliśmy pługów, a tutaj mamy pług 5-skibowy, ażurowy, dosyć potężny ten pług. Potężny, ale jak i pług, tak i sam podnośnik jest tutaj naprawdę no, solidnie wykonany. No, seria 8340 koni. Zobowiązuje ta moc, tak. która potrzebuje odpowiedniego materiału i wytrzymałości do uniesienia takiej tak, bo pracy, też- którą ma wykonać. Też Nie? odpowiednio wielkie maszyny tam ten ciągnik będzie ciągnął, czy też podnosił, pchał i tak dalej. No co możemy tutaj zauważyć? Podnośnik na pewno EHR, wałek WOM. Możemy sobie już też z błotnika tutaj sterować, więc też fajna opcja. Co tutaj mamy? Haki kategorii tutaj mamy 3. Tak samo i fajna sprawa, cięgło hydrauliczne. Ja od przy tej- razu zaznaczę, to co tutaj widzimy na pewno nie jest ostateczną wersją. Tak. Jestem przekonany, że jest to wersja, która jest produkowana na Azję i niektórzy zwrócą uwagę na przykład na taki, niektórzy powiedzą minus. Ja od razu mówię, że to nie jest żaden minus, bo to nie jest ciągnik na nasz rynek na tą chwilę, ale taki zaczep oczywiście w Polsce nie przejdzie. My będziemy oczywiście Tak. mieli inne zaczepy, Ale, czy to będą zaczepy kulowe ale K80. nie wiem, czy zauważyłeś, ja już widzę fajny smaczek. O! Zapraszamy kamerę. Amortyzacja kabiny. jest. Amortyzacja kabiny. Co prawda mechaniczna, ale amortyzacja. Ale jest. Ale ja mówię, nie traktujmy tego ciągnika jako docelowego na rynek europejski, bo przed każdym wprowadzeniem ciągnika na nasz rynek mamy prowadzone za każdym razem rozmowy Tak. o tym, czy ten ciągnik nadaje się w ogóle na nasz rynek. I my potrafimy powiedzieć oficjalnie producentowi, że niestety tego ciągnika nie będziemy handlowali, bo on się nie nadaje na nasz rynek, nie będziemy mogli w ogóle znaleźć klienta na to. Więc zanim taki ciągnik zostanie wprowadzony w obrót europejski, to znaczy polski, nasz, chociaż umówmy się też, zdarza nam się, że sprzedajemy w Europę, bo kontaktują się z nami z różnych krajów klienci, nawet dealerzy Tak, ale odzywają się można do nas. powiedzieć, że Europa mniej więcej ma takie same potrzeby. Wymagania, Tutaj bardziej wymagania. chodzi, na przykład mówiłeś o rynku azjatyckim. No tam już Chociaż jest jeden wyjątek, który uważam, że bardzo mocno dzieli Europę. Mam na myśli hamulce pneumatyczne i hamulce hydrauliczne. to prawda. Jest to bardzo duża rzecz, która na przykład jest powszechna we Francji, troszeczkę jest inaczej. Mówisz to o wygląda u nas. hydraulice. Tak, Tak, o hydraulika hydraulice. jest znana we Francji, Tak. u nas jest inaczej. U nas Ja teraz pneumatyka. miałem też prowadzoną rozmowę, akurat Ciebie nie było, bo przechodziłeś No. obok ciągników, z dealerami, właściwie importerami z Irlandii i z Węgier, Rumunii, na pograniczu No. oni są. I oni mi powiedzieli na przykład, że taki ciągnik 20-40 z mechaniczną skrzynią u nich nie przejdzie. Jeśli oni do komunalki, Aha. jeśli oni mają sprzedawać ciągnik w komunalce, to musi być już skrzynia HST. Czyli A tutaj już hydrostatyczna. przechodzę do tego właśnie kolejnego tematu, mianowicie 20-40 ma wychodzić od przyszłego roku ze skrzynią HST. Więc to będzie dla komunalki, to ten ciągnik ma wyglądać zupełnie inaczej, bo ma mieć szerokość 1,2 metra, ma mieć inną masę.
Tak, będzie ale ogrom na razie różnic. jesteśmy przy 8000. Przejdźmy przy 8000. Skupmy się jeszcze, o co tutaj zauważyłem, zawory elektrohydrauliczne, więc też już będziemy mogli, nie będziemy sterować dźwigniami mechanicznie, tylko już mamy na pewno podłokietnik, Sterowanie Fajny- oczywiście joystickiem, fajny podłokietnik z terminalem, z joystickiem. fotel właśnie- pneumatyczny, co jest też Tak. już normą. no fotel pasażera. nie? Generalnie wnętrze przypomina model 7000, który już znaliśmy z filmików Tak. poprzednich, które mieliśmy na naszych testach. Tak. Wydaje mi się, że na tą chwilę omówiliśmy wszystko. Teraz lecimy dalej. Mamy bardzo napięty grafik na tym wyjeździe. Tak. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że będzie troszeczkę więcej luzu, ale jak zobaczyłem ogrom tego, co tutaj jest, no to zapowiada się, że to jednak będzie jeszcze bardziej przepracowane niż zwykle. To do zobaczenia w następnych filmach. Oglądajcie nas.